Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Gra rankingowa 1 na 1. No i trafiam na dość wymagającego przeciwnika, z którym raczej nie mam problemów przez jego agresywny styl gry. Jest to Sukslike. No i tutaj zaczynam dość standardowo. Zaczynam od pierwszego domku. Stawiam go losowo, byle był jak najszybciej. I tutaj następnymi domkami staram się blokować jakiekolwiek przejścia. Mapa jest dość fajna, ponieważ mam dostęp do drewna, no i tutaj też zbieram jagody z magazynu. Magazyn jest postawiony w taki sposób, aby tu był dostęp do jagód i do drewna z tej strony. No i kolejne domki budowane w dalszy sposób, żeby przyblokować możliwość dalszego przejścia. Problem jest jedynie taki, że nie mam wizji, co jest tutaj i jak dokładnie budować te domki, ale dla mnie ważniejsze jest znalezienie, gdzie jest pierwszy przeciwnik i co on robi. No i tutaj sobie troszkę przyspieszymy. I zobaczmy sobie, jest 2 minuta, 23 sekunda gry, mam populacji 25, Sukslike ma 23. Dwóch robotników gdzieś w międzyczasie zrobił wolniej, także mamy przewagę troszkę tempa. I tutaj piękny dostęp do drewna, robotnicy na razie jakoś strasznie ze sobą nie kolidują. Tutaj dorobiony kolejny magazyn, też od razu bardziej troszkę mądrze, żeby było w pobliżu metalu. No i zakład kamieniarski potrzebny do budowy bastionów. Domków na razie nie potrzebujesz tak dużo, ponieważ limit spokojnie jeszcze wystarcza. No i tutaj wysyłam robotnika, żeby sprawdzić, czy tu jest przejście, czy nie ma. Przeciwnik znaleziony, buduje areny wojowników, no i zakład kamieniarski. Też bardzo fajnie to robi, ponieważ blokuje sobie jakąkolwiek możliwość przejścia z niektórych stron. Dostęp do drewna też ma dość dobry, no i tutaj ma dodatkowo jedzenie z ryb. Możemy sobie w sumie wyłączyć mgłę wojny. Jak widzimy, zabija dziki, ma też dodatkowe jedzenie z dzików. 4 minuta, 35 sekunda gry, 37 powiedzmy. Mam 40 robotników, znaczy 39, a przeciwnik ma 36. No i ma zablokowaną populację. Jak widzimy, można było to spokojnie robić szybciej, nawet robotników ma mniej, ponieważ ma 3 wojowników. No i skauta prawdopodobnie. Jedziemy dalej. No i tutaj te dwa domki, żeby zblokować przejście tu, ponieważ blokowanie tego miejsca jest niemożliwe poprzez wodę. No i kolejny magazyn, żeby zbierać drewno. Staram się robić ich jak najwięcej, żeby ci robotnicy ze sobą nie kolidowali. No i populacja 51 na 51. No i będę, albo to jego, 48 na 60. No i robię kolejnych sobie tutaj robotników. Jagody prawie wyzbierane i przerzucam się powoli na farmę. Przejście u niego w Azji jest dużo prostsze, a w Europie jest to bardziej kosztowne, ale bardziej efektywne. Już ulepszono niektóre wieże. No i pierwszy atak. Ta wieża postawiona tylko kontrolnie, żebym widział każdy jego atak. Jak widzimy, tutaj zanim przejdzie, dostaje ostrzał prawie z tych 3 wież, no i z tej dodatkowo. Tutaj bierze się za domki. Niestety on nie wie, że zniszczenie tego domku nie zmniejszy mi populacji, bo jeszcze mam dużo domków do ulepszenia. No i stara się coś podgryzać robotników. No to ja idę tutaj, ponieważ drewno jest też tu. O, i jeźdźcy zrobieni, bardzo dobrze działają na wojowników. No to niestety cały czas uprzykrza mi życie, to żeby nie tracić czasu. Ryzykuję utratę robotników, ale chcę zwiększyć tempo zbierania drewna. I tutaj się troszkę wycofuję. No i kolejnych przysyła. Tutaj chciałem bejtować też troszkę, żeby te krokodyle mi pomogły. Tutaj też fajna opcja z dzikami. No i staram się tym troszkę jeździć, żeby zwierzęta szukać, ale on nie chce za mną jechać.
I tutaj już trochę staram się go spowolnić, wysyłam pojedynczych jeźdźców. Mam już 3 stajnie, także już powoli zaczyna to wyglądać dobrze. Od razu widząc to, że on tu atakuje, przechodzę na tą stronę. Tu, żeby nie ujawnić wszystkich robotników, dzielę ich na 2 grupy, żeby nie było tak, że wszyscy mi nagle nie zbierają i muszę uciekać. I kolejny atak, tym razem z tej strony szuka przejścia. Z tej strony przejścia nie ma żadnego. Moim głównym celem jest to, żeby ci robotnicy jakoś strasznie nie byli zabijani. No i próbuję ten domek niszczyć, jestem na to gotowy. Możemy sobie troszkę przyspieszyć. No i kolejne domki buduję dla populacji. Tutaj udaje mu się chyba jedną wieżę zniszczyć. No i cały czas wojownik spamuje. Troszkę moim problemem jest metal, dlatego też dobudowany jest tutaj magazyn. Z tymi 2 robotnikami kupuję mu sporo czasu. Oj, wierzę, już tu mam robotników, także przesyła do góry. No i dalej dzielę na 2 grupy, żeby mi nagle wszyscy nie zbierali, tylko żeby chociaż połowa pracowała. Przysłał swoich robotników i stawia wieże. Niestety wieże w Europie mają dużo większy zasięg. Znaczy na szczęście dla mnie. Chwila oddechu. Tutaj bardzo dużo ci jeźdźcy czasu kupują. Najwięcej wieżyczek spamuje. I dalej stara się wchodzić na robotników. Tutaj bardzo fajne miejsce, ponieważ nie ma żadnego dojścia, ale ci robotnicy zrobili przejście w drewnie. Tutaj brak mojej czujności, on tu będzie wchodził za chwilę, coraz więcej wież spamuje. Widzimy, ta wieża dalej ma spokojnie zasięg na tą. No i więcej, więcej, więcej i cały czas stara się zwiększyć tempo. Tutaj też staram się trochę uciekać do wież. I dobudowałem sobie takie mury troszkę, żeby z każdej strony nie dało się wejść, żebym był bardziej w stanie przewidzieć, gdzie on może wejść. I tu też wieże postawione, żebym nie mógł zbierać tego drewna. Tutaj też zablokowane dość drewno. I kolejny mur dorobiony, żeby nie dało się przejść, ale tutaj ładna wyrwa. O, on to wykorzystuje. Ja już jestem w Europie Zachodniej i mam ulepszone wieże. No i pomimo ciągłych jego ataków dalej mam dość sporo robotników. Aż 47. W tym momencie on ma ich 45 plus 4 łódki. Także dość podobnie, ale Europa ma robotników lepszych, zbierających szybciej, przynajmniej z kamienia na przykład. Także nieźle. Tutaj dodatkowe wieże, żeby ta wieża spokojnie sobie rozwalała te wieże. No i tutaj nie bawię się już w nic, tylko jadę mu na plecy od razu, żeby go troszkę spowolnić. Mimo tego, że dużo nie robię nimi, to jest dla mnie ważne, ponieważ on nie naciska tak na mnie, a już jestem w późniejszej epoce od niego i cały czas mogę dosyłać swoje jednostki. No i tutaj jednocześnie wchodzę mu na robotników i tutaj walczę. Staram się dzielić to, żeby nie mógł wszystkiego na raz ogarnąć. Co chwilę nimi wychodzi, także trzeba tego pilnować. Zrobił sobie jakiś łuczników, ale ci łucznicy są dość wolni. No i dorobiona kolejna wieża, niszczy te wieże. Tutaj powoli zaczynam spokojnie sobie zbierać drewno, tak samo robię to tu. Dorobiona wieża, żeby zniszczyła to do końca.
On dopiero przechodzi w średniowiecze w Azji, jest dużo spóźniony. Cały czas mogę sobie dorabiać robotników i jednocześnie tworzyć armię. Te wieże już praktycznie wyczyszczone. No i co chwila co nie patrzę, to staram się mu wjeżdżać gdziekolwiek, jak nie z tej strony, to z tej. Ciężko zbrojnych łuczników sobie też zrobił. Tutaj chcę dokończyć zniszczenie tej przystani. To się udaje. No i ciągle dosyłam. Tutaj ogromny dostęp do drewna, co w Europie jest bardzo ważne. No i powoli zaczynam robić ciężko zbrojnych jeźdźców. Na razie robię dopiero ulepszenia do tych budynków. No i tutaj czekam sobie, aż tylko wychodzi robotnikami i co chwilę mu tam wjeżdżam. Tutaj próbuję troszkę wyhaczyć tych łuczników, żeby też go spowolnić. No i dalej kupujemy czas, on za nimi leci. Za chwilę z tego rezygnuję. Stajnie królewskie już powoli się robią z 5 tutaj stajni. Tu jest jeszcze jedna. No i wieże pchane do przodu, żebym miał cały czas pogląd na to, co on robi. No i robi sobie chłacze, czyli niezależnie jak się to czyta. I co teraz większość graczy dużo lepszych robi, idą za nimi robotnicy i ciągle je naprawiają, ponieważ ta wieża ma taki sam zasięg jak chłacza. Tutaj chcę zwiększyć produkcję metalu cały czas, ponieważ przechodzenie do kolejnej epoki i robienie jeźdźców tutaj ciężko zbrojnych, no jest dość drogie w metalu. No i tutaj ciągle on podsyła, naprawia, no i tak spokojnie sobie niszczy kolejne wieże. No i paroma na plecy. No bo szkoda walczyć z tak ogromną ilością łuczników. Wieże dobrze sobie radzą na łuczników, tylko problemem są te chłacze. No i cyk mu tutaj na domki, żeby go troszkę spowolnić. Jak widzimy, tutaj już ma populację, ma za dużo w porównaniu do ilości domków. Kolejni jeźdźcy. Póki nie ulepszona wieża, warto ją zniszczyć. I co się da, to niszczymy. Te wieże bić jest trochę bez sensu. No i tutaj wybijam mu kilku robotników, niszczone strzelnice. On się zbliża coraz bliżej, ja cały czas robię sobie jeźdźców. No i powstał warsztat, żeby robić sobie działa, ponieważ nie mam dostępu do tych płac. Ale tutaj jeźdźcy fajnie kupują czas. Warto zabijać tylko robotników i ponieważ ci łucznicy mi sami nic nie zrobią. No i tu dalej co się da, troszkę niszczymy. No i jestem w Wielkiej Brytanii. No i tutaj już są działa, także spokojnie mogę to odpychać. No i chciałem iść w balony, dlatego potrzebuję uniwersytetu i ulepszonej kuźni. Kuźnia tutaj już się ulepsza. Jest to dość drogie ulepszenie, no ale jak trzeba, to trzeba. I dalej jedziemy na plecy. Balon też ulepszany dla wizji. No i tutaj co się tylko da, to staram się troszkę mu przeszkadzać. Jak widzimy, już słaby ma dostęp do jakiegokolwiek drewna tu. Zbieranie kamienia w Azji jest troszkę dużo słabsze niż w Europie. No i pierwsze KM-y, balony. Na te balony nie ma żadnej odpowiedzi.
No i tutaj się poddaje. No te balony, jak nie jest się w IR-1, nie ma żadnej odpowiedzi, nie da się ich rozwalić. Ani łucznikami, ani niczym innym. No i ta jednostka jest mocna, o ile szybko się wchodzi w tempo. Po tej grze awansuję bodajże na 3. miejsce. Tutaj jestem 3. Także dzięki za oglądanie.